Cześć, z tej strony Olgierd, Stefan Kłebek, trójka, Stefan Wanda Franek i mam przed sobą bardzo ciekawe urządzenie, a mianowicie Nano VNA, czyli stosunkową nowość na naszym rynku. Jest to analizator wektorowy pracujący w paśmie do 900 MHz, zbudowany na układzie C5351. Tak się to urządzenie prezentuje. Zbudowane zostało w konstrukcji laminatowej kanapki. Po lewej stronie mamy dwa gniazda SMA, na górnej ściance USB-C, włącznik oraz joystick, którego możemy użyć do obsługi. No i oczywiście dotykowy ekran o przekątnej niecałych 3 cali. W zestawie oprócz samego urządzenia znajdziemy też dwa kabelki SMA, to jest RG174, kabel USB-C do ładowania urządzenia i wymiany danych z komputerem, a także prosty zestaw kalibracyjny, może nie powalający jakością, ale myślę, że do tych częstotliwości, które tym przyrządem mierzymy, całkiem wystarczający, czyli zwarcie, rozwarcie, sztuczne obciążenie, no i beczkę SMA żeńskie na SMA żeńskie. Czas włączyć urządzenie i zapoznać się nieco z jego interfejsem użytkownika. Dobrze, na dzień dobry, na wyświetlaczu widzimy 4 przebiegi. Ja to urządzenie już jakiś czas użytkowałem i skalibrowałem, więc może teraz zrobimy coś strasznego. A mianowicie skasujemy kalibrację, tak żebyśmy mogli przejść przez całą procedurę jeszcze raz. Widzimy, że teraz wszystko się rozjechało. Dobrze, także po kolei. Żółty wykres to jest parametr Return Loss, czyli S11 dla portu CH0. Zielony wykres to jest wykres Smitha, również dla portu CH0. Wykres niebieski to jest siła sygnału odebrana na porcie CH1, czyli nasze S21, to co przeszło z tego portu na ten. I różowy czy tam purpurowy wykres to jest faza sygnału odebranego też na porcie CH1. Dobrze, to na początek zaczniemy od kalibracji. Otwieramy menu stuknięciem w dowolnym miejscu ekranu. Niestety wyświetlacz jest oporowy, więc działa z lekkim oporem. Na pewno nie tak dobrze jak te pojemnościowe ekrany w smartfonach, ale po chwili można się do niego przyzwyczaić i da się całkiem wygodnie obsługiwać chociażby paznokciem. Wchodzimy w menu Calibrate i mamy tutaj poszczególne etapy Open Short Load standardowo dla portu CH0, Isolation i Through dla portu CH1. Także jedziemy z tematem. Na początek Open, czyli po prostu rozwarte. Sam port ewentualnie można nakręcić tą wtyczkę symulującą rozwarcie. Dalej Short, czyli zakładamy tutaj zwarcie. Można kliknąć w tą pozycję menu, a można też nacisnąć joystick. Automatycznie przejdziemy wtedy do następnej pozycji. Load, czyli zakładamy na analizator 50 ohmów. Dalej izolacja, czyli na dobrą sprawę to samo co Open, choć powinniśmy w sumie założyć te kable. Ja nie będę tego robił. No i Through, czyli pomiar zwarcia. Użyję jednego kabla. Powinienem tak naprawdę użyć dwóch i beczki. No, tak powinniśmy też zrobić, ja tak nie zrobię, żeby będzie trochę szybciej. Through i cała kalibracja w zasadzie jest skończona. Klikamy Done i wybieramy miejsce, w którym nasza kalibracja ma zostać zapisana. Ja zapiszę ją na miejscu 0, gdyż te ustawienia domyślnie wczytują się po włączeniu urządzenia. Także zapisano i po tym jak wyłączę i włączę urządzenie, to widzę, że żółta linia przedstawiająca Return Loss na porcie 0 jest na 0 dB, co w sumie ma sens. Możemy sprawdzić, czy kalibracja jest poprawna. Przy otwartym porcie 0, przy rozwarciu, marker na wykresie Smitha powinien być w skrajnie prawym położeniu, tak jak tutaj, ta zielona jedynka. Jeśli teraz zamocujemy tutaj sztuczne obciążenie 50 ohmów, to ten marker powinien powędrować do środka w całym zakresie częstotliwości. I tak też się stało, jest idealnie w środku. Natomiast jeśli założymy tutaj zwarcie, to powinien polecieć w skrajną lewą pozycję. No i super, tak się stało. Oznacza to, że nasze urządzenie jest skalibrowane. Może przejdźmy się trochę po menu, zobaczmy co możemy tutaj zmieniać.
Pierwsza pozycja, czyli display. Możemy tutaj wybierać, ile śladów chcemy oglądać. Możemy zmieniać to, co oglądamy, na przykład przełączyć się z return loss w decybelach na SWR, jeżeli ktoś taką wartość preferuje. Oczywiście poszybowało to gdzieś tam w nieskończoność, 500:1, 900:1. Ja wolę jednak return loss wyrażony w decybelach, ale to już osobista preferencja. Następnie mamy format, przepraszam, to już było. Mamy scale, czyli możemy sobie tutaj zmienić podziałkę, przesunąć wszystko w górę lub w dół, albo dodać jakieś opóźnienie. Tego dokładnie już nie wiem. No i możemy przełączyć się pomiędzy kanałem 0, czyli reflected, i kanałem 1 through. Następna pozycja marker. Możemy tutaj wykorzystać ten marker, który przesuwamy sobie joystickiem. Możemy wykorzystać go, aby ustawić naszą częstotliwość początku przemiatania, końca przemiatania, częstotliwość środkową. No jest to przydatne. Teraz na przykład jesteśmy gdzieś tu na 324. Jeśli kliknę start, to widzimy, że 324 stało się dla mnie początkiem zakresu pomiarowego. Dalej menu stimulus, start stop. Chyba nie trzeba tłumaczyć. Wprowadzamy częstotliwość startu przemiatania. Ja ustawię ją na 0. Powinna automatycznie poprawić się na 50 kHz. W analogiczny sposób można wprowadzić stop, żeby zawęzić sobie ten obszar pomiarowy do interesującego nas fragmentu pasma. Dalej menu kalibracji, które na dobrą sprawę już przerobiliśmy, i menu recall save służące do zapisu i odczytu ustawień. To też już przerobiliśmy w kontekście kalibracji. Skoro wszystko jest skalibrowane i działa jak należy, to myślę, że można zacząć od pierwszego pomiaru. Pod ostrzał pójdzie fabryczna antena odjesu VX3, także nakręcam ją na port CH0 i patrzymy, co się tutaj stanie. Wykres Smitha zakręcił jakieś dziwne kółko, a my widzimy, że tutaj na return lossie powstały dwa dołki. Pierwszy na 144 MHz, aczkolwiek bardzo płytki, a drugi w okolicy 430-440 MHz. No tak jakbyśmy się tego spodziewali. Przyjrzyjmy się temu pierwszemu dołkowi, ponieważ nie wierzę, że ta antena tak słabo się stroi. Myślę, że wynika to tylko z dość dużego kroku przemiatania. Także wchodzimy w menu Stimulus, wybieramy częstotliwość startu, klikam w prawym dolnym rogu, żeby otworzyć dużą klawiaturę. Wpisujemy 140 MHz, a jako częstotliwość końcową wybieramy 150 MHz. OK. No i co tutaj mamy? Przesunijmy sobie marker, tak żeby trafić w ten dołek. I jesteśmy na 146,200. Może trochę niżej, to zależy od pewnie pozycji moich rąk. 145,900, czyli gdzieś tam góra pasma przemiennikowego. Jeśli zbliżę trochę moją rękę, no to ten dołek zdecydowanie poszybuje w dół. W pasma amatorskie 145. Świetne dopasowanie, minus 38 to pewnie SWR 1.02:1. Naprawdę świetny rezultat. A przez to, że jest to antena ręcznikowa, to ciężko ją pomierzyć, bo wiadomo, że w praktyce pracuje ona na metalowej obudowie radia i razem z ręką trzymającą radio tworzy trochę większy obwód, niż tutaj jestem w stanie zasymulować. No myślę, że inżynierowie z JES-u nie pokpili sprawy i antena stroi się tam, gdzie powinna. Nano VNA pokazało już, że jest w stanie pomierzyć urządzenie jednoportowe, więc przyszedł czas na zmierzenie czegoś dwuportowego. Mam tutaj filtr blokujący pasmo 3 metry od 88 do 108 MHz i zobaczymy, jak jego charakterystyka będzie tutaj wyglądała. Także z jednej strony podłączam go do CH0, źródła sygnału. Widzę, że już coś tutaj się dzieje. A wyjście filtra łączę z wejściem CH1 i zaraz zobaczymy, co pojawi się na wyświetlaczu. OK. Mam taki sam nastaw jak poprzednio, czyli od 140 do 150. Najszybciej będzie wrócić do ustawień fabrycznych, po prostu wyłączając i włączając to urządzenie. No i mam już pełen zakres. Dobra, teraz co mnie tutaj interesuje? Na początek może zawężę sobie trochę to przemiatanie, czyli stimulus ustawimy może od 0 do 250 MHz. Stop. Wezmę rysik, będzie trochę wygodniej. 250.
MHz. I patrzymy, co się dzieje. Dobra, najbardziej interesuje nas tutaj po pierwsze dopasowanie wejścia tego filtru, czyli żółta kreska S11. Widzimy, że w paśmie, w którym częstotliwości FM są blokowane, to dopasowanie wynosi około pół decybela. Natomiast jadąc dalej, od 170 MHz już to jest minus 10 dB i lepiej. Przez ten wykres Smitha to całość jest dość ciężko do odczytania, więc może spróbujemy go wyłączyć. Trace off. O, wykres Smitha zniknął i tak naprawdę tego wykresu fazy też nie potrzebujemy teraz. Także wyłączamy i zostało to, co najbardziej nas interesuje, czyli tłumienie i dopasowanie wejścia. Teraz widzimy, że przy częstotliwości, może trochę ściemnimy obraz, tak powinno być trochę lepiej. Przy częstotliwości 80 MHz, 82 MHz to tłumienie wynosi już 11 dB. I jak jedziemy dalej, na 90 MHz, czyli na początku pasma broadcastowego, mamy już 50 dB. Idąc dalej, osiągamy nawet wartości na koniec pasma 107 MHz, prawie minus 60 dB, czyli już bardzo przyzwoicie się ten filtr zachowuje. Dociągnąłem trochę wtyczki. Okazuje się, że jest jeszcze lepiej, bo mamy tutaj 64, 65. Niestety nie mam kluczyka SMA, to jest wszystko robione ręcznie. Z dobrym kontaktem jest lepiej. Dobra, jedziemy dalej w funkcji częstotliwości. Widzimy, że filtr jeszcze ostro tnie aż do 125 MHz, 16 dB tłumienia. 137 MHz pasmo satelitarne, minus 7 niestety i dwójeczka 145 MHz jeszcze minus 5 dB. Także dla miłośników pasma 2 metry ten filtr nie będzie idealny, aczkolwiek jeśli komuś mocno zawadza stacja FM-owa broadcastowa, tak jak mi, minus 10 dBm wewnątrz pokoju, to i tak ten filtr pozwoli SDR-om rozwinąć skrzydła na nasłuchu i tańsze odbiorniki nie będą się zatykać przez mocne stacje broadcastingowe. Jak widać, całkiem fajnie to wygląda. Spójrzmy jeszcze raz może na szersze pasmo, jak wygląda tłumienie i dopasowanie wejścia na wyższych częstotliwościach, w tym na 70. Także wracamy do menu Stimulus, wybieramy częstotliwość końcową. Ja po prostu wprowadzę to jako 1 GHz. Automatycznie ograniczy mnie urządzenie do 900 MHz i za pomocą joysticka przesuwam sobie marker. 430-440 MHz, pół decybela tłumienia, 16-17 dB dopasowania, jest bardzo nieźle, jest bardzo przyzwoicie. Chociaż nie na filtrze powinienem się tutaj skupiać, a na samym nano VNA, ale pomiary są całkiem niezłe. Ja ten filtr uprzednio mierzyłem na analizatorze stacjonarnym, dużym Anrisu. Jego kształt generalnie wyglądał identycznie i zmierzona wartość gdzieś tam przekraczająca 65 dB też się w moim poprzednim pomiarze pojawiła. Podstawowym pytaniem jest teraz, czy opłaca się kupić nano VNA. Patrząc na to, że w AliExpress to urządzenie kosztuje $50, jest wyposażone w baterię, bardzo ładny kolorowy ekran, jest urządzeniem dwuportowym, czyli właśnie oprócz anten zmierzymy nim także filtry, wzmacniacze czy jakieś układy pasmowe. To odpowiedź jest tylko jedna. Tak, opłaca się kupić nano VNA, patrząc na to, że EU1KY, czyli najbliższy konkurent jednoportowy, kosztuje prawie 2 razy tyle, a rozwiązania komercyjne jak Mini VNA czy Rig Expert to już w ogóle inna półka cenowa. To naprawdę za wydane pieniądze dostajemy naprawdę świetne urządzenie, które z pewnością bardzo mocno wspomoże każdego radioamatora. Czy chodzi o samodzielne robienie jakichś układów, filtrów, czy też po prostu o polowe strojenie anten. Ciekawostką może być tutaj sama geneza tego urządzenia, gdyż projekt oprogramowania i wszystkie schematy zostały nieodpłatnie opublikowane w serwisie internetowym GitHub. I Chińczycy zwietrzyli po prostu dobry interes na produkcji tego urządzenia i zaczęli je komercyjnie robić.
Nie wiem, czy autor jest z takiego rozwoju spraw zadowolony, czy wręcz przeciwnie, że smutny, że to nie on zaczął robić na tym biznes, ale efekt finalny jest taki, że to właśnie my, amatorzy, konstruktorzy, mamy teraz do dyspozycji naprawdę fajne urządzenie w naprawdę dobrej cenie, pozwalające na dokonanie wielu pomiarów, które wcześniej były trudne albo wymagały jakiegoś kombinowania z użyciem generatora, oscyloskopu, jakiegoś NWT. Tu mamy wszystko to w jednej małej obudowie, na dodatek z zasilaniem bateryjnym, a jeśli ktoś chce oglądać to wszystko na większym ekranie, to wystarczy podłączyć się kablem USB. Jest dostępna aplikacja Windowsowa, co prawda bodajże w języku chińskim, jak i skrypty na Linuxa pozwalające zrzucić to, co widzimy na ekranie, do formatu tekstowego lub do wykresu, który dalej możemy sobie jakoś tam obrabiać. Tutaj mierzymy sobie długość tego kabelka, który dołączyłem po kalibracji. No i widzimy, że jest on odcinkiem całofalowym. Ta różnica fazy jest w okolicy zera dla częstotliwości 590 MHz. Także znając długość możemy wyliczyć współczynnik skrócenia, a znając współczynnik skrócenia możemy też wyliczyć długość. Więc takie rzeczy na pewno można robić. I jeszcze jedna rzecz. Na rynku, na chińskim rynku, na AliExpress jest dostępnych wiele rodzajów tych urządzeń. Część z nich rzekomo nie posiada ekranu. Oczywiście nie chodzi mi o wyświetlacz, tylko chodzi mi tutaj o te blaszki, które ekranują obwody wejściowe i ponoć są używane różne mieszacze. U mnie jest to SA602, który teoretycznie pracuje w dość ograniczonym zakresie częstotliwości, ale patrząc na wynik tego pomiaru, to radzi sobie całkiem nieźle, aż do mniej więcej 500 MHz, a nawet trochę wyżej, co oznacza, że bez problemu pokryjemy pasmo 70 cm. No, między 500 a 900 już nic szczególnie interesującego dla amatorów nie ma, chociaż miałem przypadek strojenia anteny na 868 MHz za pomocą tego urządzenia na pasmo ISM i także dawało sobie radę doskonale. Ten rezonans dało się bardzo łatwo znaleźć. I jeszcze jedna uwaga techniczna na koniec. Urządzenie w oryginalnym projekcie miało pracować na częstotliwościach do 300 MHz, gdyż taki jest zakres pracy zastosowanego generatora C5351. Natomiast przez to, że urządzenie ma przemianę częstotliwości na wejściu, podobnie jak EU1KY, to może pracować na częstotliwościach harmonicznych sygnału prostokątnego aż do częstotliwości 900 MHz. Teoretycznie może i wyżej, ze zredukowaną czułością. No, to tak tyle, jeśli chodzi o mechanizmy wewnętrzne działania. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.